Siema, witam w kolejnym gameplayu z Nintendo Switch OLED. Dzisiaj zaprezentuję grę z kolekcji Sega Ages, grę Phantasy Star 1. Jest to gra z Segi Mega Drive, która nie pojawiła się jednakowoż na składance Sega Mega Drive Collection. Tam pojawiła się 2 i 3, natomiast zabrakło tam 1, która jest też na swój sposób dość ciekawym japońskim RPG-iem. Press any button. No jest tutaj troszkę urozmaiceń w tej grze, bo mamy tryb Ages Mode, który jest takim trochę współcześnionym, który zawierał ułatwienia w postaci takiej, że więcej zdobywamy expa. I to jest gra, przepraszam, to jest gra z Segi Master System, a nie z Segi Mega Drive. Chyba 2 i 3 jest z Mega Drive, dlatego 1 nie było na składance, no bo jest chyba ona właśnie z Master Systema. Więc mój błąd. Original Mode, Original to jest po prostu oryginalna gra, tak samo trudna jak oryginał. Ages Mode, tak jak powiedziałem, trochę ułatwiona. Monster Guide, gdzie możemy przeglądać potwory. No i instrukcje możemy sobie poczytać. Więc odpalmy w trybie Ages Mode. I widać, że jest przebalansowany, żeby gra była łatwiejsza w porównaniu do oryginału. A współczynnik pojawiania się losowych walk jest mniejszy i pokonywanie przeciwników daje więcej. Meseta to jest waluta, takie pieniądze z tej gry i więcej expa. Create a continuous save. No proszę. Autosave jeszcze do tego jest. No bardzo fajne opcje. Ok, no wiadomo, że też trzeba samemu regularnie save'ować. No gra odpala się nie w pełnym ekranie, tylko w takim małym, jak widzimy. Ale to nie szkodzi, bo ona ma i tak na tyle prostą grafikę, że i tak to w niczym nie przeszkadza. Natomiast tutaj w tym oknie będziemy mieli minimapę. I tutaj mamy wstęp fabularny. Dranie, nie... Co się stało? Nie umieraj. Ali, słuchaj. Lazik prowadzi na świat ku zniszczeniu. Chciałem odkryć jego plany, ale nie mogłem tego zrobić sam. Niewiele mogłem zrobić sam. Słyszałem o mężczyźnie z wielką siłą nazywanym Odyn. Może wasza 2 powstrzyma Lazika. To dla mnie jest za późno. Bądźcie silni. No, zapewniam cię, że mój brat nie umarł na marne. Jakąś tam modlitwę. No i dobra, i zaczynamy tą dziewczyną, jesteśmy. Więc tak, tutaj jest dom tego właśnie ziomeczka, co został zabity. To jak się poruszałem po mapie, no to tak jak widać, 8-bitowym stylu. Niczym właśnie gra z NES-a, czy właśnie z Segi Master System, bo to jest gra z Segi Master System. Właśnie dlatego nie było jej na składance Mega Drive, no bo tak pomyliło mi się, prawda? I tu widzimy mapkę i kiedy poruszamy się po dungeonach, no to poruszamy się w takim staroszkolnym, pseudo-trójwymiarowym stylu. No i bez tej minimapy to ciężko byłoby się odnaleźć, prawda? Mamy tutaj swoją drogą bardzo rozległe te pomieszczenia. O, znaleźliśmy skarb, w którym jest 50 meset, czyli 50 po prostu pieniążków, tak? To coś jest? Nie. No to wychodzimy. No jest to troszkę siermiężne, jest siermiężna eksploracja niestety. No ale przynajmniej mamy tą minimapę, to mamy troszeczkę to ułatwione. Tutaj nic nie ma. Ten dom jest dziwny. Składa się z 2 ślepych uliczek. Ok. No ale tak wygląda eksploracja właśnie dungeonów. W skrócie, no nie? Co jeszcze możemy zobaczyć? Tam ktoś jest.
A zaraz, bo ja chyba chciałem zagadać, a włączyłem niechcący menusy. Aha. Dał nam wskazówkę, że w niektórych dungeonach bez źródła światła nie damy sobie rady. A i chodzić możemy tylko po ścieżkach. Tak jakby... O, exit. Gdzie wyjdę teraz? O, wyszliśmy na mapę świata. Chciałbym jeszcze randomową walkę zobaczyć. Jakąś... Nie wiem, czy to w ogóle się da na tym etapie. Tak się chodzi po mapie świata. No, oczywiście za szybko wyszedłem z miasta. Powinienem ze wszystkimi pogadać. Aczkolwiek chciałem zobaczyć, jak walki wyglądają w tej grze. A, no właśnie, nie mogę iść dalej, bo jest ciemno. Okej, to ten koleś mnie właśnie ostrzegał przed tym. O, jest walka z jakimś takim utopcem. No dobra, walimy go. Okej. Zabił. Shit. No to żarty się skończyły. Czyli podejrzewam, że nie byłem w ogóle uzbrojony i tak sobie wyszedłem na pałę z tego miasta. No ale przynajmniej zobaczyliśmy, jak walka wygląda. Co prawda byłem bez szans, no ale to nie są przelewki, to są staroszkolne gry. Dobra. To jeszcze moment. Spróbujmy tutaj. Okej. Jeszcze tutaj jest taka opcja fajna, że jak wciśniemy plusik, to nam się pokaże całe jakieś takie podpowiedzi, jakie mamy czary, co one robią, na którym levelu chyba dana postać może je mieć. Także lista przedmiotów, takie ściągawki. Całkiem przyjemna rzecz, ułatwiająca zapewne rozgrywkę. Okej. Nie chciałem z nim gadać. Dobra, minę go, bo widzę, że typek nie chciał mi dać przejść. A co jest tu na przykład w tym domu? Dungeon key to open lock. Aha. To są podpowiedzi rodem z Pokemonów. A w sklepie mogę coś kupić. Fajna muzyczka. Second hand, czyli używane rzeczy. Co mogę kupić? Flash. No dobra, ale nie mam kasy. Okej. A no tak, bo wczytałem save'a po tym zginięciu i musiałbym jeszcze raz do tamtego domku znaleźć te 50 monet. To już mi się nie chce. Dobra, jeszcze tylko zobaczmy, co jest w tym niebieskim domku. Typek jakiś. I'm Nekis. On hears lots of... Słyszałem dużo historii. Aha, to jakaś legenda o tym Odinie. Okej. Tutaj fajne też w prawym rogu są te stacje tej dziewczyny. No takie tu urozmaicenia ciekawe. A mogę przejść, czy nie? Pewnie nie. Wygląda jak jakiś Boba Fett, czy taka postać albo ten z Mandalorianina. Typek. Dobra. Czyli za wiele to ja tu nie mogę podziałać. A jeszcze raz jakbym poszedł do tego exita. Fajna muzyczka tutaj jest. A jak wejść do tego miasta portowego? Da się w ogóle? Nie, chyba nie. Łażę pod tym jak pod makietą jakąś. O, tutaj jest.
Trzeba chyba nad tym trochę podumać, żeby załapać, o co tu chodzi. No, gra z 8-bitowa z Sega Master System, więc dość prymitywna. Dla porównania można by odpalić 2 i 3. W sumie czemu by tego nie zrobić? Więc odpalamy ze składanki Sega Mega Drive Classics Phantasy Star 2. Na tej składance jest 2, 3 i 4. Czyli wszystkie części, jakie wyszły na Sega Mega Drive. O Jezu. No dobra, już. Okej. Pokażcie po prostu mi, jak gra wygląda. Wstęp fabularny w tym momencie. No, o, jak widzicie, grafika względem tej jedynki z Sega Master System zdecydowanie lepsza, no nie? A to dopiero 2. Ciekawe, jakby 4 wyglądała. Na razie to jest jakieś intro, bo typek sam chodzi, no ale widzicie, grafika dużo lepsza. Jeszcze do porównania włączyłem 4, no, która już wygląda bardzo podobnie do 2, ale widać już sporo usprawnień w niej. Chociażby sposób prowadzenia dialogów już jest taki bardziej nowoczesny, czyli chmurki na dole ekranu, a nie takie ekrany z pojawiającą się postacią. No, grafika jest chyba bardziej szczegółowa już w tej 4. Więc jak widać, długa droga przebyta od 1 do 4. Dobra, starczy w tym odcinku. Dzięki za uwagę i cześć.